Witam wszystkich z tej strony Ulat i jako, że mamy dzisiaj sobotę, to oczywiście nagrywamy filmy i jak widzicie jesteśmy dzisiaj w warsztacie, więc będziemy dzisiaj nagrywać coś warsztatowego, czyli jakiś tam serwisik, a dokładniej co my dzisiaj mamy na tapecie. Jest to montaż Peruna do AUG-a. Jest to nowy układ wypuszczony przez Perun Airsoft, który jest dedykowany do replik typu AUG. Między innymi do JG, na której dzisiaj będziemy pracować. Wygląda to bardzo obiecująco, bo jest to układ, na który sporo osób czekało, bo bądźmy szczerzy, to co AUG miał standardowo w swojej ofercie, czyli to jak był wykonany powiedzmy selektor ognia, ten powiedzmy, znaczy selektor ognia to jest dużo powiedziane, po prostu na zasadzie wciśnięcia głębiej spustu był automat, to działało to bardzo przeciętnie i wiele osób po prostu na to narzekało, że działa to nie tak jak oni by tego oczekiwali. Więc coś takiego może naprawdę rozwiązać bardzo dużo problemów i jak to zwykle z Perunem daje masę możliwości programowania, daje masę możliwości ustawień i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem naprawdę bardzo żywo zainteresowany tym układem, bo jest to coś, czego po prostu brakowało na rynku. Zawsze te AUGi czy P90, bo w sumie z tej samej serii wyszedł też układ do P90 i ten film też będziemy nagrywać, naprawdę może znaleźć swoich odbiorców, co prawda niestety nie jest tani ze względu na to, jak bardzo skomplikowany jest to układ. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o takie podstawowe informacje, jakie chciałem Wam przekazać. Nie będę tutaj na razie otwierał pudełeczka, ze względu na to, że pokażemy to na blacie, będzie tam po prostu to wszystko lepiej widać, ale pokażę Wam za to, na czym będziemy pracować. Replika, która dostanie ten piękny układ, to jest AUG od JG, takie dość futurystyczne, z takim ciekawym, ciężkim jak złe frontem. Nie ukrywam, że ten przód jest bardzo ciężki, psuje kompletnie wyważenie tej repliki. Nie ukrywam, że mnie by to osobiście bardzo przeszkadzało. Co więcej, jest to replika Karasia. Tak, przy okazji ja mam zrobić w niej przegląd i tak dalej. Teraz zwrócę uwagę na to, że Karaś prowadzi tutaj pewne modyfikacje, które nie wiem, czy one zostaną, bo jak będzie ten układ i tak dalej. Ale na przykład Karaś usunął taki opór, który jest przy wciskaniu spustu, bo normalnie mamy tak, że dociskamy do pewnego momentu, tu mamy blokadę i jak wciśniemy głębiej, dopiero wtedy mamy auto. Karaś to wyszlifował i praktycznie nie czuć tego drugiego poziomu spustu. To może troszkę utrudnić programowanie. Co więcej, Karaś zrobił inną fajną rzecz. I to akurat mi się bardzo podoba. Bo mamy selektor ognia. To jest ten taki przyciskany bolczyk. O, tu jest więcej światła. Tak? I Karaś teraz jest zablokowany spust. Jeżeli wciśniemy go do połowy, to mamy semi i ten bolczyk blokuje ruch spustu dalej. Po prostu. Fizycznie go blokuje. Tylko na tym pierwszym poziomie, natomiast jak wciśniemy go do końca, to możemy spust wcisnąć już do końca. Bardzo fajny mod, moim zdaniem. Ja go pokażę na blacie, jak to jest zrobione, bo to jest naprawdę banalnie prosto zrobione. Tylko trzeba popatrzeć, jak to w konkretnym AUG-u wygląda. I można to naprawdę wykorzystać, jakby ktoś chciał mieć, powiedzmy, zablokowane auto w AUG-u. To naprawdę fajna rzecz. Tym bardziej, że pozwoli mi to też trochę łatwiej zaprogramować MOSFET. I to by było tyle w słowem wstępu, aczkolwiek została mi jeszcze jedna rzecz, o której też chciałem powiedzieć. Ten układ jest chyba w tej chwili najbardziej skomplikowanym układem, jaki jest od Peruna. Posiada 3 płytki sterujące, jakieś tam 3 płytki scalone, trochę kabli i tak dalej, to się montuje w różny sposób w różnych miejscach. Jest tego sporo. Dodatkowo jeszcze jest element magnetyczny, który montujemy do spustu. Jest tego naprawdę sporo. Przeczytałem instrukcję na razie, bo zanim zacząłem teraz siadać nagrywać, to uznałem, że najpierw trzeba się przygotować merytorycznie i przeczytałem po prostu instrukcję. I jeżeli, tak jak repliki na przykład typu M4 pełnym hybrydem, czy nawet AK, instrukcje mają dość czytelne i dość proste i wydaje mi się, że nawet ktoś, kto kompletnie nie za bardzo, kto praktycznie nie grzebał w replikach, to powinien jakoś tam sobie z tym poradzić. Tak, z tym może być różnie. Bo instrukcja jest bardzo mocno opierająca się na tym, że ktoś wie, o czym jest napisana ta instrukcja. Bo są użyte hasła, są użyte jakieś takie nazwy specjalistyczne i ktoś, kto nie ogarnia do końca, co jest, z czym się je, to będzie miał z tym autentycznie problem. I ja to mówię nie tylko o nazwach, ale na przykład jest wyjmij gearbox i napisane wyjmij kostkę stykową i wstaw Peruna. I to jest koniec. Więc naprawdę, jeżeli ktoś nie za bardzo siedzi w replikach, nie budował AUG-ów, nie siedzi w tym temacie, nie jest serwisantem, nie ma jakiegoś doświadczenia albo chociaż porządnego drygu do takich rzeczy, niech poważnie się zastanowić, czy robić to samemu, bo tutaj jest sporo miejsc, gdzie można coś spierniczyć.
I to może potem po prostu dużo kosztować. Więc to jest taka moja uwaga, że instrukcja nie dość, że w tej chwili przynajmniej nie jest po polsku, to jeszcze jest tak, no ewidentnie napisana pod serwisantów, bo dla mnie to wszystko jest jasne, to jest bardzo oczywiste i nie mam tutaj z tym problemu, ale jeżeli ktoś nie ogarnia serwisu, nie siedzi w tym temacie, to może mieć autentycznie problem. Ja oczywiście instrukcję odpalam sobie na laptopie obok, żeby też mieć ją cały czas pod ręką, no i zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że nie będziemy mieli z tym problemów, a nawet jeżeli to wam to wszystko pokażemy, żebyście mieli, powiedzmy sobie szczerze, potem łatwiej wy. I może mój film trochę też wam ułatwi, jeżeli ktoś nie będzie miał doświadczenia, to może na bazie tego filmu da radę. Choć ja też czasami mówię rzeczy skrótowo i wiem, że też nie jest to film dla takich kompletnych laików, bo nie opisuję tam wszystkiego bardzo po kolei. Bo to by po prostu zajęło bardzo dużo czasu i te filmy zamiast trwać jak zazwyczaj 30-40 minut, pewnie trwałyby z 1,5 albo 2 godziny, nie? To co? Bierzemy się do roboty, rozkładam to wszystko na blacie i pokazuję wam, co jest przede wszystkim w pudełeczku, nie? Czyli co mamy w środeczku, jak to wygląda, jak to się prezentuje. Pierwsze co mamy, skrypty do instrukcji obsługi. I mamy naklejki do programowania. I plus jakieś tam naklejeczki dodatkowe. Nie mamy tutaj naklejek na selektor ognia, bo ta replika nie posiada typowego selektora ognia, bo selekcję ognia mamy po prostu na zasadzie głębokości wciśnięcia spustu. Druga rzecz, którą mamy, jest to płytka wewnętrzna do gearboxa. Od razu mówię wam, że troszkę nietypowa, ja ją może od razu otworzę. Co fajne, mamy już polutowane wszystkie przewody, więc raczej nie będziemy potrzebować lutownicy. Mamy oczywiście podłączenie do silnika. Mamy dwa czujniki, które wykrywają nam cykl, które liczą to obroty nam zębatki tłokowej. Tutaj więcej czujników nie ma, ale mamy za to dwa gniazda, do których musimy coś podpiąć. I to są dwa gniazda, które są opisane jako ten po lewej control board i trigger board. I takie rzeczy będziemy podłączać do układu, a te płytki, czyli płytka kontroli i płytka spustu będzie gdzieś tam daje w replice. Więc na to zwracam uwagę. To już widać, że będzie trochę trudniej. Więc to jest mamy ten pierwszy element. Dalej. Jak widać, części sporo. Mamy dwa przewody. Ten jest do podłączenia płytki kontroli, która jest z tyłu, tam gdzie jest zazwyczaj miejsce na baterię. Oraz dłuższy przewód, którym podłączamy płytkę, która jest przy spuście. Przewód odkładamy. Mamy element magnetyczny, który przykręcamy do samego spustu. On będzie mniej więcej w ten sposób. Tutaj będzie spust, spust chodzi w tę płaszczyznę i to będziemy tam montować. Tutaj bardzo ważny jest ten znaczek, o którym będę jeszcze potem wspominał. To jest montowane na śrubkę. Oczywiście tutaj mamy wklejony magnesik. Bardzo proste, powiedzmy. Nic tutaj bardzo skomplikowanego, odkładam na razie na bok. Mamy do tego też oczywiście śrubki. To są śrubki montażowe, o ile pamiętam. Będziemy przykręcali nim płytkę spustu do gniazda spustu, nie wiem jak to nazwać. Mamy też karteczkę do programowania. O, w ten sposób. Tak, oczywiście jak programować, firing mode, jak ustawiać wszystko, gdzie mamy precooking, jaka dioda to co. Ja potem o programowaniu też coś oczywiście powiem, więc nie powinno być tutaj problemu. To jest dość standardowa płytka, znaczy karta programowania od Peruna i no, ja już jestem z nimi mocno zaznajomiony. Każdy, kto miał Peruna, mniej więcej wie, jak to wygląda i jak to odczytywać. Ja też postaram się to wytłumaczyć. I ostatnia rzecz, to mamy właśnie te dwie płytki, które będziemy musieli gdzieś tam zamontować do repliki. I to jest płytka spustu, którą montujemy na mechanizmie spustowym. Tutaj bardzo ważna jest właśnie ta strzałka, bo ona musi się zgrać z tym elementem, o tutaj widzicie, to musi się zgrać z tym nacięciem. Więc to będzie dość ważne, ja wam od razu zwracam na to uwagę. Jak widzicie, mamy miejsca też na śruby, są zaznaczone. I druga płytka jest to płytka, która będzie tak zwana control board, która znajduje się z tyłu w miejscu, gdzie jest bateria i ona posiada przycisk. Przycisk nam służy głównie do programowania spustu, więc dość łatwo to będzie. No i pewnie też do programowania innych rzeczy, ze względu na to, że zazwyczaj programujemy z użyciem również selektora w Perunie. No to i selektora nie mamy, więc ten przycisk nam prawdopodobnie będzie zastępował właśnie działanie z selektorem. To jest wszystko, co dostajemy. No w porównaniu z innymi Perunami to przede wszystkim te dwie dodatkowe płytki
będą dla nas troszeczkę utrudnieniem, ze względu na to, że no to trzeba gdzieś umieścić, to trzeba dobrze umieścić, to musi siedzieć na swoim miejscu, żeby nic tam się nie spierniczyło. Tak, dodatkowo musimy ciągnąć jeszcze przewody też przez replikę, co też nie będzie bardzo łatwe, mi się wydaje, ale zobaczymy zaraz, jak to wyjdzie w praniu, bo ja też robię to po raz pierwszy. Od czego zaczniemy? Ja zacznę od rozebrania repliki. Zdejmiemy sobie cały front, on i tak nam nie będzie do większości tutaj działań potrzebny, czyli wyciskamy ten element tutaj, na lewą stronę on ma się wysunąć, wystarczy wysunąć się kawałek, mam nadzieję, że to widać, i cały front możemy zdjąć. No nie ukrywam, to jest kawał żelastwa, naprawdę kawał żelastwa, więc będę musiał zdjąć cały front, potem zdemontować lufę. No nie podoba mi się to, przyznam się szczerze, no ale trudno się mówi. Tak czy inaczej, tam to jest nam niepotrzebne, potrzebne jest nam cały ten układ, całe te AUG, całe to, cudo, bo tutaj będziemy montować sobie płyteczkę z pustu, tutaj w kolbie będziemy montować sobie płytkę kontrolną, no i w środku w Gearboxie będziemy montowali głównego peruna, czyli cały sterownik. I co musimy w tej chwili zrobić? Ja sobie to wcisnę, żeby mi nigdzie nie uciekło. To w tej chwili ja muszę jeszcze wyjąć Gearbox. Żeby wyjąć Gearbox, musimy odkręcić tutaj dwie śrubki, które mamy w kolbie. Tu z lewej i z prawej. Wyjąć tą płytkę, która tutaj zaślepia ten element. I wtedy będziemy mogli wysunąć Gearbox po prostu do tyłu. On powinien po prostu wyjechać. O! Ach. I udało się. Mamy wyjęte. Co prawda ja tutaj sobie to od razu skręcę, żeby mi ta śrubka nie uciekła. No i teraz ten element jest bardzo lekki. I najpierw nim się zajmiemy. Na razie Gearbox idzie nam na boczek. To też nam idzie na boczek, na razie nam to wszystko nie będzie potrzebne. I bierzemy się za to. I pierwsze co, to musimy wyjąć cięgło, które jest tutaj w środku, pod spodem, pod tą płytką, i po naciśnięciu którego przesuwa nam się tutaj cała dźwignia i ona naciska fizycznie na element w Gearboxie, czyli na taki, powiedzmy, atrapę z pustu, tak? Bo tutaj po prostu naciska ta dźwignia. Tego już nie będziemy potrzebować, więc trzeba to po prostu zdemontować. I niestety, żeby to zrobić, najpierw odkręcimy spust, bo wydaje mi się, że nie wiem, czy nie będziemy musieli rozpołowić całego body na dwie strony, żeby się do tego po prostu najnormalniej w świecie dostać. Wyjmuję też blokadę spustu, bo prawdopodobnie ona też będzie przeszkadzać. No i niestety wychodzi na to, że bez rozebrania tego na części pierwsze, czyli rozpołowienia body, się nie obejdzie. I na przykład tego też nigdzie nie znalazłem w instrukcji, co, no przyznam się szczerze, mogłoby być. No niestety, kurczę, no próbuję to wyjąć bez rozbierania tego na części pierwsze, ale chyba mi się to nie uda, ta sztuczka. Ja nie za bardzo widzę, jak się dostać i wymontować ten element. Są tu zabrane śrubki gdzieś pomiędzy, które mogę poodkręcać i tak dalej. Tylko dalej nie wiem, czy ja będę w stanie go wtedy wyjąć stąd. Ale spróbujemy, bo cóż nam to zostało. Pierwszą śrubkę może mogę wykręcić tutaj przez otwór bezpiecznika. Za nią jest druga śrubka. Do niej jest troszkę gorszy dostęp, ale może jakoś sięgnę. Ok. Spust mamy uwolniony. Teraz pytanie, czy uda się to wszystko wyjąć do tyłu. A, udało się. Czyli jeżeli odkręcimy przez bezpiecznik tutaj te dwa elementy, tutaj są dwie śrubki, to będziemy mogli bez rozpoławienia Gearboxa wyjąć ten element. Co prawda jest to trochę problematyczne, że trochę pokombinować cięższym śrubokrętem, bo tu się po prostu nie mieści. No ale daje się to zrobić, nie ma tragedii. Wkładam z powrotem zespół spustu i przykręcam go na te dwie tylne śrubki. Czyli mamy w tej chwili zrobione to tak, jak mniej więcej powinno być. I teraz to, co jest teraz najważniejsze. Bo musimy zainstalować triggerboarda. I triggerboard jest instalowany w tym miejscu. O, i przykręcamy go dwoma śrubkami. I o ile się nie mylę, właśnie do tego elementu mamy te śrubki, które nam dołączyli tutaj do zestawu. A moim zdaniem mogłoby zostać nawet na tych chyba oryginalnych, chyba że one są za krótkie. Te są znowu za długie. Więc do czego te śrubki? Przykręcamy płytkę z powrotem na śrubki, które tutaj oryginalnie się znajdowały. Mam nadzieję, że wystarczą długością.
Pyk. O. I mamy płytkę przykręconą. Ona się nie rusza, bo rusza nam się spust. I teraz kolejny element, to jest musimy przykręcić spust do tego ruchomego elementu. Znaczy czujnik spustu, powiedzmy. I tutaj jest bardzo ważne, aby zgrać tą linię, tą strzałeczkę z tą strzałeczką na płytce. I wtedy to dobrze skręcić, żeby to było po prostu ładnie zlicowane, żeby układ działał poprawnie. Bo inaczej będzie wykrywał, że na przykład spust jest wciśnięty od samego początku, więc warto to zrobić dobrze. I tylko taka moja jedna uwaga. Jak będziecie to przykręcać, to nie dociskajcie śrub na hama, bo one będą powodować wręcz, że będzie się rozginał cały ten element. Więc to wszystko musi być, powiedzmy, przykręcone z czuciem, na tyle, żeby się nie odkręciło, ale też nic na siłę. No, wydaje mi się, że jest ok. Płytka się nie rusza. Mogę za nią poruszać całym spustem. Nie odpada. Więc tutaj wszystko wygląda ok. Czyli pierwszy element mamy dobrze zrobiony. To teraz musimy pociągnąć kabelek. I bierzemy ten dłuższy przewód. I on nam powinien przechodzić. Podłączamy go sobie do płyteczki. On tutaj z boku ma takie nacięcia, które musimy wetknąć. I pin musi wejść do samego końca. I to idzie, cały ten kabelek idzie nad płytką, nad tym wszystkim. I musimy go jeszcze przeciągnąć tutaj wewnątrz koło spustu. Tylko on musi iść lewą stroną, jak widzę. Czyli musi iść tą stroną. Nie ukrywam, że to może być dość problematyczne, żeby to tam przeciągnąć. Ale powinno się to udać zrobić bez rozbebeszania bardziej wody. O, mam kabelek. Ten kabelek jest naprawdę długi, ponieważ wystaje aż z tyłu. Ze względu na to, że on będzie podłączony do gearboxa i żeby wsunąć gearbox, to będziemy musieli go podłączyć najpierw. Więc będziemy wsuwać kawałek, podłączać wtedy dopiero układ prawdopodobnie i dopiero wtedy będziemy mogli wsunąć do końca gearbox, więc ten przewód musi być na tyle długi, żebyśmy mogli spokojnie zdemontować gearbox. Mam nadzieję, że nie będzie to problemem, ale zaraz będziemy patrzeć, bo to jeszcze różnie może być. Jeżeli będziecie to wszystko składać, pamiętajcie, że kabelek musi iść pod tym elementem od gearboxa. Od składania, powiedzmy, repliki. Wszystko na swoim miejscu. Więc teraz możemy zająć się tak naprawdę samym gearboxem i w gearboxie ja będę miał trochę pracy, bo muszę tam po prostu zrobić porządek, smarowanko, podkładkowanko i tak dalej, więc wodę odkładam. To też na razie odkładam wszystko na boczek, nie będzie mi na razie potrzebne. Autentycznie zastanawiam się, że są te śruby, chyba że tymi śrubami musimy przykręcić ten układ do tej tylnej płytki, o tutaj tej, bo wtedy ta długość miałaby jak najbardziej sens. Od razu widzę, że mam tutaj przylutowane przewody do silnika, więc ja to będę musiał odlutować i oczyszczę płytki, bo wolałbym, żeby konektory były tutaj w tym miejscu. Zanim lutownica nam się zacznie rozgrzewać, to, no bo raczej rozgrzeje nam się, to rozkręcamy całość repliki, bo tak, cały ten układ elektroniczny, czyli powiedzmy MOSFET, to kablowanie, wszystko to jest już nam kompletnie niepotrzebne. To wszystko możemy spokojnie zdemontować. Fajnie, że jest szybka wymiana sprężyny w tej replice, to jest duża zaleta. I teraz musimy sobie otworzyć rzeczywiście gearbox. Będzie nam to niezbędne. Żeby zdemontować to wszystko, oczywiście od razu wywalamy spust, już nam niepotrzebny. Odkręcamy sobie przerywacz, też nam już niepotrzebny. Kostka stykowa. Niestety muszę ją rozkręcić, żeby jej bo nie chcę jej rozlutowywać na razie. Więc muszę ją porozkręcać, żeby wyjąć te blaszki, żeby to przeszło mi przez otwór. Ja to sobie od razu też skręcę z powrotem, żeby to dać Karasiowi z powrotem. W końcu jego, nie? W miarę w całości. Mam poskręcane. To zostało nam jeszcze tylko odlutowanie silnika. Czyli cała elektronika idzie won. Nie jest już nam do niczego potrzebna. Jeszcze teraz oczywiście muszę oczyścić tutaj płytki. Jeżeli mamy dać na to konektory, to niestety to musi być oczyszczone. I płytki mamy w miarę oczyszczone. Teraz już konektory powinny za nie
spokojnie móc złapać, więc temat mamy rozwiązany. Dobra, najpierw wstawimy układ. Ostatni element tak naprawdę peruna. Nie ostatni, bo jeszcze przecież jest płytka sterująca, czyli bierzemy peruna, wkładamy go sobie tutaj przez otwór, bo kable muszą wychodzić tak samo mniej więcej jak w oryginalnym układzie i montujemy peruna. I co ważne, tutaj jak mamy łożysko, czy tam tuleje, to musimy to ustawić idealnie tak, żeby to obejmowało nam te łożysko. I tutaj zwracam uwagę, to samo co przy AK, niestety łożyska maksymalnie 8, bo na 9 po prostu fizycznie nie ma tutaj miejsca. I wtedy ta płytka, szczególnie jeżeli to łożysko będzie trochę wystawało, będzie uniesiona do góry i będzie ogólnie mówiąc problem. Więc na to zwracam uwagę, bo no, my mieliśmy z tym już kilka razy problem. Znaczy przynajmniej ja miałem w LCT na przykład. I tak naprawdę to jest tyle, co ja muszę tutaj zrobić. Przykręcamy płytkę i to jest instalacja układu w Gearboxie jest zrobiona. Mamy płyteczkę na miejscu, kable są wyprowadzone tutaj. Ten idzie na dół nam do silnika, czerwony do silnika, a tutaj to wszystko idzie nam do tyłu za elektronikę. Znaczy za Gearbox i tam będziemy to podłączyć. Więc jeżeli chodzi o instalację elektryki, na razie to wszystko. Ja teraz zrobię tutaj porządek w Gearboxie, wstawimy nowe części, nową pneumatykę, calutką nową. Zrobimy smarowanie, podkładkowanie i tak dalej i będziemy już wracać do filmu w momencie, kiedy ja to będę miał skończone i będziemy się zabierać za montaż ostatnich układów, kalibracji i tak dalej. Dobra, mechanikę praktycznie mamy zrobioną, wymienioną mamy też pneumatykę, dyszę i tak dalej, więc powiedzmy ten element mamy z głowy. I tutaj zwrócę uwagę, fajna rzecz, że mamy tutaj dostęp do tych konektorów, więc nie musimy tego przypinać przed złożeniem Gearboxa, tylko możemy dopiero w momencie, kiedy będziemy Gearbox czy wkładać, czy instalować, dopiero wtedy przypinamy sobie odpowiednie kabelki. Oczywiście tutaj też od razu widzimy, na dole mamy też opisane, który kabelek gdzie, żebyśmy się też nie pomylili, więc nie powinno być problemu. Przewody pociągnę sobie tutaj z tyłu, bo jak najbardziej mogę, ale zwrócę tutaj jeszcze na jedną rzecz uwagę. Ze względu na to, że usunęliśmy, zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. My usunęliśmy tutaj cały plastikowy element, do którego były kable poprzypinane i tak dalej. I w efekcie niestety śruby, które oryginalnie były tutaj dołączone, są po prostu za długie. Więc trzeba się uzbroić jeszcze śruby przed taką robotą, żeby móc zastąpić je na krótsze, żeby nam nie wystawały jakoś za bardzo. Więc ja już mam to wszystko przygotowane, mam dobrane długości, więc nie będę miał z tym problemów, ale jeżeli ktoś nie ma zapasu śrubek, to radzę sobie od razu wziąć to pod uwagę i kupić jakiś czy zestaw śrubek, czy coś. Standardowe długości śrub do Gearboxa V3 powinny być ok. Mamy to wszystko poskładane, więc puszczamy sobie przewody. Podpięte. Teoretycznie Gearbox jest praktycznie gotowy do pracy i tak naprawdę to mamy gotowe. Teraz wystarczyłoby teoretycznie założyć płytkę, założyć całe te suwadło, które mamy na górze, które nam zasłania wyrzutnik łusek, czy tam dostęp do hop-upu. I możemy to powoli instalować już w replice, bo na razie nic więcej tutaj zrobić nie możemy. To teraz możemy sobie spokojnie wrzucać to do body i miejmy nadzieję, że tutaj wszystko będzie śmigać, nie będzie problemów z podłączeniami i tak dalej. Czyli wrzucamy wszystko do środka z tą uwagą, że teraz przy wkładaniu Gearboxa musimy podłączyć przewód, który wychodzi nam tutaj. Jest to od triggerboarda, jeszcze sobie sprawdzę, to jest to tak, to jest przednie gniazdo. Niestety przewód nie jest na tyle długi, żebyśmy mogli go sobie podpiąć na całkiem wyciętym Gearboxie, czy wyjętym. Więc musimy to sobie od razu podłączyć tutaj. Jeszcze od razu muszę podłączyć to, bo w sumie o tym zapomniałem. A bez tego nie będzie mi działał przycisk i tak dalej, ta ostatnia płytka. Więc to też od razu muszę podpiąć. Ok. To będzie jeszcze sobie szło razem tutaj z przewodami na tył. Wsuwamy leciutko Gearbox. No to będzie dość upierdliwe, nie ukrywam. I mamy podłączone. Co prawda, teraz na to trzeba zwrócić uwagę, że teraz ten przewód, on będzie trochę nadmiarowy. Ten przewód od spustu. Więc go trzeba będzie pokombinować, żeby nam gdzieś tam się nie podsunął pod na przykład pod magazynki czy coś takiego. Więc na to zwracam wam uwagę. I wsuwamy Gearbox na jego miejsce. No, troszkę walki z tym było, ale Gearbox siedzi już na swoim miejscu. A zobaczymy, może uda mi się bez skręcenia go do końca po prostu podpiąć tą ostatnią płytkę
i podłączyć coś i zobaczyć, czy to działa. Zanim jeszcze będziemy siedzieć i składać resztę. Kabelek mógł być odrobinę dłuższy, bo jest troszkę niewygodnie to podpinać, ale dobra. Czyli mamy teraz teoretycznie podpięte już wszystko i możemy zrobić jakiś pierwszy test, jak to faktycznie działa. Ja sobie tutaj troszkę zrobię miejsce, bo mi się tutaj robi bałagan. To rozumiem też jest chyba dioda, więc tu będzie nam świecić. Może przesunę tak, żebyście to lepiej widzieli. I no cóż, bierzemy baterię i zobaczymy, jak to działa. Mamy jeden sygnał, więc wygląda, że jest ok. Sprawdzimy teraz, czy działa. Ja potem to złożę i dopiero złożę cały tył i tak dalej, wszystko skręcę i dopiero wtedy przejdę do kalibracji programowania, ale teraz chciałbym po prostu sprawdzić, czy replika w ogóle szczela. Nie robiłem kalibracji, wszystko działa jak powinno, powiem wam szczerze, bo na tym takim wpół wysuniętym blokadzie spustu, tak jak to Karaś sobie skonstruował, mamy tylko semi, choć dopchnął do końca. Jeżeli wyciśniemy całkiem do końca na full auto, to mamy auto, a jeżeli mam blokadę, to mamy blokadę, nic się nie dzieje. Tutaj ja też zrobię kalibrację, ale wygląda na to, że wszystko działa i powiem szczerze, było to prostsze niż myślałem. Zaczniemy od kalibracji spustu, bo tutaj na razie spust działa tak, jak ja bym tego chciał, ale jeżeli chcielibyśmy zmienić, bo oczywiście możemy na nowo skalibrować, możemy sobie zrobić hair trigger i tak dalej, więc tutaj jak najbardziej jest taka opcja, więc możemy zrobić sobie kalibrację. Żeby zrobić kalibrację, musimy wejść do programowania. Żeby wejść do programowania, to naciskamy 2 razy przycisk. Niestety w instrukcji tego też nie napisali, jak wejść do programowania, pewnie jest to gdzieś napisane dalej. Jesteśmy w trybie programowania. Go to trigger calibration. Czyli trigger calibration mamy przy fioletowo-niebieskiej diodzie. Czyli klikamy przycisk, to jest... Zobaczcie, nie wiem, czy to będziecie dobrze widzieć. Czyli musimy dojechać do praktycznie przedostatniej funkcji. Czyli lecimy po kolei. Klikamy raz. Mamy teraz burst count, AB level, precocking ewentualny, czułość spustu. Drugą czułość spustu, jakbyśmy chcieli, bo oczywiście mamy 2 poziomy, więc możemy na obydwu sobie regulować czułość spustu. Mamy redukcję ROFA na białej diodzie. LiPo alarm na jasno-niebieskiej, oczywiście włączony. DSG mode, jakby ktoś chciał zrobić DSG w AUG, czemu nie? I jesteśmy w trigger sensitivity, czyli mamy fiolet i ciemną niebieską diodę. I żeby wejść w programowanie spustu, musimy wcisnąć spust, tylko nie wiem na jakiej funkcji. Obstawiam, że na odblokowanym spuście na kilka sekund, aż zacznie nam tutaj emitować białe światło migające dioda. Teraz będzie widać. Dobra, wciskam spust i czekam. Mamy migające, czyli weszliśmy w tryb kalibracji. Teraz musimy przełączyć blokadę spustu i wcisnąć na blokadzie spustu spust bardzo, bardzo mocno. Najmocniej jak potrafimy, bo to powie układowi, gdzie kończy nam się save, tak? Gdzie nawet w jakiejś kluczowej sytuacji, gdzie zrobimy to siłowo, gdzie dalej replika nie powinna strzelić. Więc wciskamy spust z całej siły. Cały czas naciskamy na spust. Wciskamy przycisk na tutaj na płytce i to powinno nam zmienić kolor na, z tego co widzę, na niebieski. Mamy niebieski migający. Teraz powinniśmy odblokować replikę, odblokować spust. Tak, widzicie? Miga nam na niebiesko. I powinniśmy teraz wcisnąć do momentu, kiedy czujemy początek tego drugiego spustu, że tak powiem, drugiej fazy spustu, tej tak zwanej ściany. Tutaj Karaś ma to inaczej wyregulowane i ja po prostu wcisnę do tego momentu, w którym Karaś ma to tak skonstruowane tutaj, żeby ten spust się zablokował. I w momencie, kiedy ciśniemy, trzymamy ten spust na tym punkcie, gdzie mamy ten drugi stage i wciskamy przycisk. I mam teraz czerwony, czyli kalibrujemy dla auto. Widzicie? Czerwone. Czyli ja teraz przyłączam sobie na całkiem odblokowany spust, wciskam spust do końca i wciskam przycisk. Mieliśmy długi dźwięk, zieloną diodę i spust jest skalibrowany. Więc to mamy zrobione. Kalibracja spustu
I tak naprawdę to jest chyba najważniejsze, jeżeli chodzi o kalibrację. To teraz przejdziemy sobie przez ogólnie programowanie, czyli przez tą całą płytkę. Ja będę tutaj miał dość ciemno ze względu na to, żebyście widzieli diodę. Ja postaram się też ją jakoś tak zasłaniać, żeby ona była po prostu lepiej widoczna. No bo tutaj jest całkiem sporo światła, może zasłonię to magazynkiem, żeby leżała po prostu w cieniu. Nie wiem, będzie to widać? Mam nadzieję, że będzie to widać. Przechodzimy do programowania. To pierwsze co, to mamy programowanie trybów ognia. Mamy kilka trybów. Ja nie wiem, czy to będzie widać na filmie, mam nadzieję, bo ja tutaj słabo widzę na tym małym ekraniku. Mamy pierwszy tryb. I w pierwszym trybie mamy mode semi, czyli mamy na pierwszym stage'u mamy semi, a potem nie mamy nic na drugim stage'u. Potem mamy binary i tak samo mamy na pierwszym stage'u mamy binary, potem na drugim stage'u nie mamy nic. Potem mamy auto semi-auto, przepraszam, i mamy klasycznie, czyli mamy najpierw semi, na drugiej fazie mamy auto. Potem mamy semi na burst, czyli mamy semi, a na drugim trybie mamy burst. Potem mamy burst auto, czyli mamy zamiast semi mamy bursta i mamy full automat. I to tak naprawdę, żeby przełączać te tryby, to w funkcji fire mode, czyli w tej pierwszej, która świeci się nam cały czas na zieloną diodę, zaraz to odpalę, po prostu klikamy spust i on nam przechodzi. I mamy tutaj formę informacji, jaką formą informacji będzie nas informował układ, w którym trybie jesteśmy. Bo jeżeli mamy semi, to będziemy mieli pojedyncze piknięcie krótkie. Jeżeli wejdziemy w binary, to będziemy mieli 2 dłuższe piknięcia. Jeżeli wejdziemy w semi-auto, to mamy krótkie i dłuższe piknięcie. Jeżeli wejdziemy w semi-burst, to mamy 3 krótkie. A jeżeli wejdziemy w burst auto, to mamy 3 krótkie i 1 długie. I odpalimy sobie najpierw tryb programowania. Widzicie zieloną diodę? I mamy 1 krótkie i 1 długie piknięcie, czyli to jest semi-auto. Ja tak zostawiam, nie będę tego przestawiał. Przechodzimy do drugiego trybu. Między trybami przechodzimy wciskając przycisk. Mamy zieloną i białą diodę. Kurde, widać to czy nie widać? I tutaj ustawiamy sobie, ile ma nam wystrzelić burst przy naciśnięciu spustu, jeżeli mamy gdzieś tam ustawiony burst oczywiście wyżej. Jest ustawiony na 3, ja tak zostawiam i tak nie będziemy z tego korzystać. Kolejne przyciśnięcie i mamy regulację Active Breaka, czyli niebieska dioda. Standardowo jest ustawiona na 3, ja sobie ustawię na 2. Potem będę sprawdzał, czy to jest OK. Można oczywiście wyłączyć. Ja ustawiam sobie na razie na 2, potem będę to sprawdzał, ale to już pewnie poza kamerą. Potem znowu wciskamy przycisk i mamy żółtą diodę, to jest pre-cocking. Pre-cockingu nie ustawiamy. Klikam kolejny raz przycisk. Mamy teraz czułość spustu dla pierwszego stage'a. Jest ustawiona na średnio. Ja to na razie tak zostawiam. Potem Skarasiowi wyjaśni, jak to sobie programować. On sobie to ustawi wedle uznania. Potem mamy znowu tak samo regulację i tutaj też możemy sobie ustawić czułość spustu. Tym razem dla drugiego stage'a, drugiego poziomu, nie wiem, drugiej fazy spustu. I tutaj też jest na środkową wartość, ja też to tak zostawiam, nie będę tego zmieniał. Wciskamy kolejny raz, mamy białą diodę, Drop Reduction, czyli zmniejszenie szybkostrzelności, ja tutaj zostawiam. Potem mamy bezpiecznik dla LiPo, ja tu zostawiam, bo chcemy, żeby to było. Potem mamy ewentualnie funkcję DSG Mode, ja to też zostawiam, nie włączam, no bo tu nie mamy DSG. Potem mamy kalibrację spustu, to już mamy zrobione. I ostatnia rzecz to jest Master Reset, czyli czerwone. I jak naciśniemy, to wychodzimy z trybu programowania i replika tak naprawdę jest już zaprogramowana. Mam nadzieję, że to wszystko widzieliście, więc ja przechodzę do ostatniej fazy, czyli do instalacji tej płytki, składania repliki. Znaczy to jeszcze Wam oczywiście pokażę, potem złożymy replikę, ja ją sobie przetestuję, czy wszystko śmiga jak powinno, sprawdzę na chrono, bo zmieniliśmy też gumkę, zmieniliśmy też inne rzeczy i wtedy będę wiedział, co robimy z fantem dalej, ale mam nadzieję, że to już będzie koniec. Czyli co musimy zrobić? Ja odpiąłem tutaj już płytkę, jak widzicie, czyli bierzemy sobie naszą stopę, którą gdzieś tutaj odłożyłem i ona ma z jednej strony otwór, który muszą przejść przewody. Więc ja ją sobie wprowadzam w ten sposób. Wsuwam wtedy płytkę u dołu i na górze ją dopycham do odpowiedniej ściany. Jeszcze warto sobie zwrócić uwagę, czy się nie zgubiło podkładek, bo tam w środku
O, tutaj na tych bokach macie takie podkładki gwintowane, do których musicie wkręcić śrubki. Więc zwracam wam na to uwagę, sprawdźcie, czy ich nie zgubiliście, bo bez nich to raczej tego nie skręcicie. Tak, wkładamy. Widzicie? Wszystko ładnie się ułożyło. Wszystko siedzi na swoim miejscu. To teraz musimy przykręcić płytkę do tych otworów, które tam trzymają nam cały ten układ. Co prawda, nie ukrywam, ja tego wam nie będę w stanie pokazać, jak przykręcam, no bo będzie mi to strasznie niewygodnie tutaj przy kamerze. Zrobię to sobie po prostu na kolanach i pokażę wam, jak już będzie przykręcone. Użyję do tego tych dwóch śrub, które dostaliśmy w zestawie od Peruna, bo są lekko dłuższe niż te oryginalne, więc powinny się lepiej sprawować. Chyba są za długie. O coś mi się tam opierają, więc użyjemy tych śrub, które tutaj były normalnie. To w tym momencie autentycznie nie za bardzo widzę, po co Perun daje te śrubki. Może w jakiejś innej replice będą one potrzebne. Ok, mamy to zainstalowane. Co prawda ja użyłem standardowych śrub, nie użyłem tych, które dołączyli Perun do zestawu. Ze względu na to, że po prostu były za długie i opierały mi się tam w środku o coś. Więc je odpuściłem i użyłem tych oryginalnych, one są wystarczającej długości, żeby to spokojnie złapać, więc nie ma problemu. Więc co nam zostało ostatnie, czyli podłączenie po prostu układu tutaj do środka, do konektora. Prawda, tutaj już słabo widać wszystko, co się robi, bo no, przynajmniej ja nie mam paluszków tak drobnych, żeby tam bezpiecznie wszystko wtykać. Ok, udało się, kabelek mamy podłączony i teraz jeszcze raz sprawdzimy, czy wszystko jest ok, czy wszystko śmiga. Podłączymy sobie bateryjkę. Układ nam zamigał. To jest, w tej chwili jest bardzo ładny dostęp do tego przycisku tutaj. Nie wiem, czy będę w stanie wam to pokazać. O, bardzo ładny dostęp do tego przycisku, żeby tutaj wszystko regulować. I zobaczmy, jak z kalibracją. Ja mam teraz zablokowany spust. Nic się nie dzieje, choćbym nie wiem, jak mocno wciskał. Jeżeli przesunę na środek, czyli tam, gdzie Karaś zrobił sobie to semi, to mamy jak najbardziej reakcję. Co oczywiście można to regulować i jeszcze nie jest super czuły spust. A jak przesuniemy sobie do końca, to mamy najpierw semi, a potem mamy auto. I tak naprawdę skończone. Wszystko działa jak powinno. Więc ja składam replikę już w całość. Zrobię testy, zrobię chrono, żeby mieć pewność, że wszystko jest ok, jeżeli chodzi o szczelność, o pracę samego gearboxa. I wtedy nagramy jakieś podsumowanko. Poskładaliśmy, działa jak złoto. Ten spust naprawdę chodzi bardzo fajnie. Te poziomy, czułość i tak dalej naprawdę dużo poprawiło. Dalej co prawda spust jest stosunkowo długi, bo on do auto musi być wciśnięty gdzieś mniej więcej w takim zakresie. To jest dość długi spust, bądźmy szczerzy, ale to można sobie ustawić. Mamy kalibrację spustu. Jeżeli tylko będziemy chcieli, to możemy sobie to ustawić dosłownie tak, jak nam się żywnie podoba. I to jest chyba największa zaleta tego układu, bo jeżeli tylko będziemy w stanie to dobrze sami wykalibrować sobie tutaj, no bo to będzie trochę dłubanie, bo trzeba będzie lekko wcisnąć, przytrzymać bez ruchu, wcisnąć przycisk i tak dalej, no nie będzie to może wygodne, ale daje się to zrobić. I powiem szczerze, taka kalibracja spustu przydałaby się też w innych, bo w tej chwili mamy po prostu czułość spustu w replikach, na przykład w hybrydach i tak dalej, a jeżeli byśmy mogli skalibrować spust na tej zasadzie, czyli ustawić na semi, przytrzymać spust, żeby nam, ustawić save, przytrzymać spust, wcisnąć przycisk, czy selektor przestawić i tak samo zrobić z innymi trybami, to by to wyeliminowało wiele problemów takich, że na przykład czułość spustu mamy ustawioną jakoś tam, ale jeszcze powiedzmy jest to tak nie do końca idealnie powiedzmy z działaniem tego samego ramienia blokującego ten spust. I taka kalibracja mogłaby się przydać. Tak samo kalibracja selektorów mogłaby się przydać, aczkolwiek tutaj w Perunie działa to troszkę inaczej, więc na razie tego nie zrobimy, ale tutaj takie kalibracyjne rzeczy są naprawdę super, bardzo mi się podobają. I to jak tutaj to można ustawić jest naprawdę super. I ten ruch spustu można naprawdę, ten przynajmniej pierwszy stage, można ustawić super czuło, że tam dosłownie leciutko muśniemy spust i już ta kulka leci, już to strzela. A jak wciśniemy za tę drugą fazę spustu, to też można zrobić, że od razu. Tak? Ja tutaj wszystko ustawiłem na środek, na standardowe funkcje, żeby też Karaś mógł sobie to ustawić do siebie, no bo to już indywidualna sprawa, nie mi oceniać, jak on będzie chciał z tego skorzystać. Dodatkowo wymieniliśmy tutaj całą pneumatykę, zrobiliśmy przegląd pełny. Praktycznie od razu nam wzrosło, mieliśmy około 1,7 Joule, z tego co Karaś mówi mamy 1,9 z drobnym haczykiem i co prawda jeszcze zobaczymy jak na ustawionym hopku, bo tego jeszcze nie jestem w stanie tutaj sprawdzić, ale to będziemy testować jutro. No moim zdaniem chodzi to bardzo fajnie.
Co do samego montażu. No nie jest łatwo, powiem wam szczerze, trochę dłubania z tym jest po prostu. To nie jest jakieś bardzo skomplikowane, ale trzeba po prostu trochę podłubać. Wyjęcie na przykład tego elementu popychającego spust. No to było dość upierdliwe, żeby to zdemontować, bo to trzeba było rozkręcić tutaj, włożyć gdzieś tam śrubokrętki, które blokadę i tak dalej. Najwygodniej byłoby prawdopodobnie rozpołowić body, ale jako że body jest tutaj sklejone, więc nie mogłem tego zrobić. Ale jakoś udało się tego pozbyć. Do tego przeprowadzenie kabli też jest takie, no niestety troszkę uciążliwe, ze względu na to, że kabel, szczególnie ten, który łączy czujnik spustu do gearboxa, musi być na tyle długi, żeby wystawał z kolby, żebyśmy byli go w stanie w ogóle podłączyć. Tak? I w efekcie, jak wciskamy gearbox do środka, to ten kabel gdzieś tam się układa. I niestety potrafi się gdzieś tam podwinąć i trzeba też na to zwrócić uwagę, co się z tym kablem stało, żeby tam się nic nie wydarzyło. I tak jak mówiłem we wstępie, jeżeli ktoś nie ma kompletnie doświadczenia i nie budował replik, nie otwierał augów i tak dalej, to niekoniecznie proponuję samemu to montować. Ja wiem, że brzmi może trochę jak serwisant, któremu ktoś to będzie zlecał, ale naprawdę, żeby to się nie stało tragedią, żebyśmy nie uszkodzili układu za grube pieniądze, bo bądźmy szczerzy, w tej chwili jest to chyba najdroższy układ od Peruna, jaki jest na rynku, bo ten układ będzie kosztował około 5,5 stówy. Jak już będą dostępne w sklepach, z tego co widzę, tam gdzieś w jednym sklepie tylko widziałem, ale jeszcze ich nie ma. No więc nie jest to tanio, bądźmy szczerzy, ale jest to chyba jedyny naprawdę tak skonstruowany układ do tego typu repliki. I naprawdę, powiem szczerze, to jak to działa, to jak się to programuje, ile daje nam możliwości, no bo opcji jest bardzo dużo. Naprawdę masę funkcji, możemy ustawiać różniste rzeczy, praktycznie wszystko to co mamy, DSG i tak dalej, to jest naprawdę idealne. Nie mamy przerywacza, nie mamy innych takich rzeczy, które raz mogą się zepsuć, dwa mogą powodować problemy, więc moim zdaniem upgrade rewelacyjny, jeżeli ktoś chce zrobić dobrego AUG, to naprawdę to byłby chyba cel, żeby to zrobić. Co prawda niestety, jeżeli ktoś pytał jeszcze mnie kiedyś, ludzie mnie pytają, czemu niekoniecznie polecam AUGów, dlatego cała ta lufa zewnętrzna lata. Jako szturm może nie mieć to większego znaczenia, ale jeżeli robimy z tego DMR-kę, to ten ruch trzeba by jakoś wyeliminować, bo to jest lipa trochę. Dlatego tutaj od razu pokazuję, to jest AUG do szturmu, on nie będzie robiony DMR-kę, ale pokazuję wam, co jest moim zdaniem największą wadą i to by trzeba usztywnić niestety, żeby to miało ręce i nogi. Ale tak jak mówię, tutaj repliczka gotowa, perunik wstawiony, Karaś mam nadzieję, że będzie zadowolony, będzie go testował, zobaczymy, może uda się mu go spalić, nie wiem. Aczkolwiek ja podłączyłem tutaj bardzo mocno baterię 11, wycisnęliśmy tam około 20 rofa, więc i nic się nie wydarzyło, więc sądzę, że spokojnie sobie Karaś poradzi. No i w sumie to tyle. Ja szczerze układ polecam, z tym, że tak jak mówię, jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, jak nie ma choćby drygu do takich rzeczy, to może lepiej niech sam tego nie montuje, bo można trochę rzeczy spierniczyć, uszkodzić, a to są drogie rzeczy, jak widzieliście, więc weźcie to ewentualnie pod uwagę, ale naprawdę jeżeli chodzi o to, co nam daje wreszcie w AUG, wow, rewelacja, super sprawa, naprawdę jestem w szoku, bo działa to bardzo fajnie. Troszkę komplikuje to te 3 płytki, no ale cóż, niestety tak to musiano zrobić, więc tak jest. I cóż mogę powiedzieć, tym kończymy. Niedługo pojawi się pewnie też recka układu P90, tylko po prostu replikę muszę dostać od Sławka, żeby mieć w czym montować. I to tyle tak naprawdę. To ja dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję Perunowi za, powiedzmy, dostarczenie układu na testy, na instalacje i tak dalej. Dziękuję też patronom za wsparcie. I jeżeli są jakieś komentarze, macie jakieś pytania, chcecie coś uściślić, dopowiedzieć i tak dalej, to serdecznie zapraszam właśnie na dół do sekcji komentarzy. Ja tam zawsze czytam, odpowiadam, więc tam serdecznie Was zapraszam. Jakbyście mieli pytania co do tego układu i tak dalej, jak najbardziej. Może nawet jeżeli macie pytania bezpośrednio do Peruna, to wiem, że te filmy Perun ogląda i czyta komentarze, więc możecie też chyba tam w sumie pytać, jeżeli macie jakieś pytania bezpośrednio do nich. I to chyba tyle, czyli do zobaczenia ponownie.